Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku naszej niedzielnej serii CNN, czyli kazanko do okienka. Jak zawsze zacznijmy od Ewangelii, którą dzisiaj w tą niedzielę czytamy w Kościele. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Moi drodzy, spróbujmy, tak jak zawsze, trochę się przyjrzeć tej Ewangelii. Troszkę, myślę, nie wprost i trochę może szerzej. Już tłumaczę, w czym rzecz. Kochani, w tej Ewangelii, zresztą nie tylko, bo w czytaniach, które dzisiaj są poprzedzające te Ewangelie, mam nadzieję, że je też sobie przeczytacie, są bardzo podobne sceny, zaraz o tym jeszcze opowiem. Otóż w tych tekstach mamy pewne dwie postawy, dwie radykalnie różne, radykalnie odwrotne postawy, co do których, przypuszczam, do niektórych nam pewnie bliżej, do innych nam dalej, też w zależności od tego, co się w naszym życiu dzieje. Jakie to są postawy? Zobaczcie, pierwsza postawa w tej Ewangelii jest reprezentowana przez tego niesprawiedliwego sędziego. To jest taki człowiek, który prawdopodobnie wszystko ma. Człowiek od nikogo niezależny, człowiek, który sobie z nikogo nic nie robi, człowiek, który jest całkowicie pewny siebie, który podejmuje swoje własne wybory, nie zważając na nikogo. Zobaczcie, jeżeli jest mowa, że on się nie liczył z Bogiem, ludzi miał za nic, to znaczy, że on nie potrzebował nic ani od Pana Boga, ani od ludzi. Czyli to jest człowiek taki, że tak powiem, kompletny. Taki człowiek, który nie szuka nigdzie pomocy. Taka totalna siła, totalna buta. Oczywiście Pan Jezus też nazywa to pewną niesprawiedliwością, czyli jakby pewnie zdobył to swoje bogactwo, no właśnie, jako niesprawiedliwy sędzia, czyli tam na siebie coś robił i był złym człowiekiem. Ale człowiek, który jakby wszystko ma, niczego nie potrzebuje, czyli totalna siła. Z drugiej strony mamy wdowę, kobietę, która przychodzi do niego po pomoc. To już pewnie, kochani, słyszeliście, bo o tym mówiłem wiele razy przy okazji różnych Ewangelii. Wdowa to jest w Piśmie Świętym zawsze taki symbol totalnej nędzy i rozpaczy. Jakby Pismo Święte zna dwie najgorsze sytuacje ludzkie, nazywa je zawsze wdowieństwo i sieroctwo, dlatego że to są ludzie pozbawieni wszelkiej pomocy. Wdowa, czyli kobieta bez męża, to jest kobieta, która nie ma żadnych środków na utrzymanie. Kobiety w tamtym czasie nie pracowały. Mało tego, prawo żydowskie mówiło, że nie przysługuje im żaden spadek po mężu, więc kobieta, która zostawała sama, nie daj Boże, jeśli nie miała na przykład jeszcze dzieci, no to była pozbawiona wszelkiej pomocy. Nie wiemy, czy ta kobieta w tej Ewangelii miała jakieś dzieci, czy nie, aczkolwiek wygląda na to, że albo ich nie miała, albo jeżeli miała, to miała, no chyba nie za fajne te dzieci, bo nie ma od nich pomocy. Jak widać, jakby znikąd nie ma pomocy. To jest kobieta, że tak powiem, która jest obrazem totalnie odwrotnym od tego pierwszego. Ona potrzebuje od wszystkich wszystkiego. Ona potrzebuje całkowicie jakby zostać zaopiekowana, żeby ktoś wziął ją w obronę, żeby ktoś się nią zajął. Mało tego, stopień jej desperacji, zauważcie, polega na tym, że ona idzie po pomoc do sędziego, o którym wie, że nie jest dobrym człowiekiem. Kochani, taki krok się podejmuje wtedy, kiedy człowiek jest już naprawdę w jakiejś granicy, to się na granicy wytrzymałości. Kiedy już poszukał u wszystkich dobrych, sensownych ludzi w dobrych miejscach, gdzie mógłby dostać pomoc i kiedy już nigdzie mu tej pomocy nie udzielono, no to idzie do kogoś, o kim się spodziewa, że albo ją ograbi, albo ją wykorzysta, albo jej po prostu w żaden sposób nie pomoże, bo to, no właśnie, bo to jakiś zły człowiek jest, niesprawiedliwy sędzia.
Kochani, to są dwie postawy, które oczywiście można traktować jako postawy w życiu. Przypuszczam, że nie chcielibyśmy być ani w jednej, ani w drugiej, chociaż pewnie nam trochę bliżej do tej drugiej, znaczy do tej pierwszej. Oczywiście nie chodzi mi o to, że chcielibyśmy być niesprawiedliwymi sędziami, ale przypuszczam, że znacznie bardziej wolelibyśmy w życiu mieć taką postawę, że mam, nie potrzebuję, nie muszę szukać, nie muszę się starać, jestem jakby zaopatrzony życiowo i tak dalej. Ale kochani, nie chciałbym o tym. Nie chciałbym o tym, że to są dwie postawy życiowe i jedną powinniśmy wziąć, a drugiej powinniśmy nie brać. Nie. Chciałbym, żebyśmy tę Ewangelię przeczytali troszeczkę inaczej, żebyśmy zobaczyli te dwie osoby, te dwie postaci jako pewne części nas. I chciałbym was zachęcić do tego, żeby w nas obydwie te postawy się pojawiły. Nie jest tak, że tej pierwszej trzeba się wystrzegać i w ogóle nigdy nie chcę takiej postawy, a ta druga no to jest coś pięknego jakby w takim proszeniu. I już wam mówię, dlaczego są nam obydwie te postawy potrzebne. Moi drodzy, jedną z postaw chrześcijańskich, myślę, której nam bardzo brakuje chrześcijanom, to jest postawa tego niesprawiedliwego sędziego i nie chodzi mi oczywiście o jego niesprawiedliwość, tylko o jego takie poczucie, ja wszystko mogę. Kochani, nie wiem dlaczego tak jest, znaczy nie wiem, no pewnie wiem, ale bardzo często się spotykam, że chrześcijanie to są takie łajzy życiowe, to są takie ofermy, to są tacy ludzie, którymi można popychać, którym można wszystko, co tam się tylko chce zrobić, którzy nie potrafią walczyć o dobro, nie potrafią walczyć o swoje, nie potrafią walczyć o miłość. Mam to też w głowie obraz takich bardzo wielu mężczyzn chrześcijan, takich dobrych, że tak powiem, miłych, sympatycznych chłopców, którzy są na wszystkie usługi, którzy są takimi popychadłami. I oczywiście ja nie mówię o dobrej wersji czegoś takiego, nie chodzi mi, broń Boże, o to, mam nadzieję, że to rozumiecie, że jakaś kulturalność i uprzejmość i taka, no właśnie, być jakimś ogładnym, że to jest coś złego, nie. Tylko chodzi mi o taką łajzowatość życiową, o taki moment, gdzie my jesteśmy po prostu takie do niczego ludzie. I nie chodzi mi tylko oczywiście o mężczyzn, bo o kobiety tak samo. Otóż, kochani, jest nam bardzo potrzebne trochę takiej postawy tego sędziego, czyli czegoś takiego, że budzę się rano i mówię, kurczę, zdobędę świat, będę żył naprawdę, pokonam zło, pokonam grzechy, zdobędę miłość, wygram z własnym egoizmem. Kochani, to jest postawa arcychrześcijańska. Kojarzy mi się, od razu mi się przypomina taka homilia świętego papieża Leona, którą się zawsze czyta w Boże Narodzenie. Ona się zaczyna od takiego zdania: chrześcijaninie, poznaj swoją godność. Papież Leon tam na Boże Narodzenie ogłasza wszystkim chrześcijanom: zobaczcie, jak jesteście niezwykli. Dlaczego? No bo Chrystus się wcielił, w sensie Chrystus zdecydował się stać jednym z was. To musi być coś niewiarygodnego w was, skoro Bóg sam zdecydował się na to, żeby zostać jednym z was. I kochani, pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć, o pewnej postawie w nas. To jest taka postawa chrześcijańskich zdobywców. Nie mówię chamskich agresorów. Są tacy chrześcijanie, nie? Którzy wojują z całym światem, którzy wojują z herezjami, którzy wojują z grzechem, wojują z inaczej myślącymi. Broń Boże, nie o tym mówię. Ja mówię o chrześcijanach, którzy się biorą za własne życie, nie za życie innych, tylko za własne życie po prostu z mocą, z energią, z siłą i w ogóle. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela. Niedziela to jest dzień, może to oglądasz innego dnia, ale nagrywam to w niedzielę, w sensie puszczamy to w niedzielę. Dzisiaj jest niedziela, czyli dzień, kiedy wspominamy ten moment, kiedy Chrystus wstał z największego bezładu, jaki istnieje, z największej sromoty, smutku i czegokolwiek tam jest, no bo śmierć, nie da się już, że tak powiem, bardziej człowieka unieruchomić i rozłożyć. I Chrystus wstał z tego grobu. I w każdą niedzielę Kościół nam przypomina: ludzie, wstawać! W takim sensie wstawać do życia. Zobaczcie, że my większość niedzieli to zazwyczaj spędzamy na tym, że leżymy, odpoczywamy, bo jesteśmy tak zrypani po całym tygodniu. I oczywiście ja to rozumiem, nie? Jakby po robocie i po tysiącu innych rzeczach, że po prostu oglądamy telewizor, jemy obiad i potem leżymy z brzuchem do góry. I w ogóle w porządku, odpoczynek jest potrzebny, ale chciałbym, żebyście dzisiaj, w tę niedzielę pomyśleli, jaki będzie najbliższy tydzień. Czy to będzie tydzień, kiedy zdobędziesz miłość, kiedy zdobędziesz władzę nad sobą, bo powiesz nie swoim grzechom, kiedy ograniczysz swój egoizm, kiedy ograniczysz swoje słabości, kiedy powiesz nie różnym złym rzeczom, a powiesz tak dobrym rzeczom. To jest postawa tego sędziego. To jest postawa kogoś, kto po prostu mówi: dam sobie radę, poradzę sobie. I to jest, kochani, pierwsza rzecz, pierwsza postawa. Jednocześnie potrzebujemy tej drugiej postawy i potrzebujemy jej równie tak samo, w takim samym stopniu, jak tej pierwszej. Jaka jest druga postawa? Nic nie umiem, nic nie zrobię, jak mi Pan Bóg nie pomoże. I to nie jest, kochani, oczywiście postawa niewierzenia w siebie. To nie jest postawa
nie wiem, gardzenia sobą, negowania swoich możliwości, zdolności, tam talentów, nie wiem, mocy do robienia rzeczy. Broń Boże, to nie o to chodzi. Tylko jest nam potrzebna postawa, w której wiemy, że chociażbyśmy się nie wiem jak napieli i jak spróbowali zrobić, co tylko tam chcemy w życiu, to bez Pana Boga nic nie zrobimy. Kochani, w tej Ewangelii jest w ogóle taka piękna scena, w sensie ten moment, kiedy ten sędzia mówi o tej wdowie, kiedy mówi, że no nie chcę jej tam pomóc, ale ona mi się tak naprzykrza, że już po prostu nie mogę. Bibliści mówią, że tam w tym miejscu po grecku jest takie zdanie w Ewangelii, które dosłownie oznacza, że ona mu chce podbić oko. Czyli on mówi, że po prostu on się boi tej kobiety, bo ona już tak go nagabuje, tak go prosi o pomoc, że po prostu stoi przed nim z piąchą i mówi, jak ci zaraz po prostu przyłożę tą piąchą, jak mi nie pomożesz, to słuchajcie, to jest w ogóle jakiś genialny obraz, to jest po prostu jakaś fantastyczna wdowa. To jest taka rezolutna wdówka, nie? Która po prostu stoi przed drzwiami tego gościa, łomocze tam pięściami w drzwi i mówi, otwórz, bo tam wejdę, wywalę te drzwi, jak mi nie pomożesz, to ci po prostu oko podbije. Kochani, co mówi Pan Jezus? Mówi, módlcie się jak ta wdowa. Czy wy w ogóle czujecie, że tak powiem, rozmach Pana Jezusa? On mówi, mojemu Ojcu najbardziej się podoba taka modlitwa, jak mu chcesz podbić oko. Czyli jak tak się modlisz, że Bóg musi postawić anioła między siebie a ciebie, bo się boi, że podbijesz mu oko i mówi, to już lepiej temu aniołowi walnij. Przepraszam, oczywiście, mam nadzieję, że żartuję. Ale kochani, jest w tym coś niezwykłego. Kiedy ostatni raz tak się modliłeś, że chciałeś Bogu oko podbić? Tak prosiłeś, tak wiedziałeś, że potrzebujesz wszystkiego od Boga, tak do Niego chodziłeś, tak mu męczyłeś głowę, tak z Nim jesteś, nie to, że przez 3 minuty, tylko przez 20 lat, że Pan Bóg mówi, o kurde, po prostu zaraz mnie pobiją. I kochani, tylko połączenie tych dwóch postaw, połączenie, nie jedna z nich, ale połączenie, to jest, że tak powiem, właściwa postawa chrześcijańska. Nie jest właściwą postawą zaufanie w sobie, ja wszystko potrafię bez Pana Boga. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Nie jest właściwą postawą, nic nie robię, tego się będę cały dzień modlił i niech mi Pan Bóg pomoże. Miałem takiego brata kiedyś, pamiętam jeszcze, jak studiowaliśmy przed święceniami, który miał taką metodę na egzamin z historii Kościoła. To był dosyć trudny egzamin, było zawsze 50 tez, dawał wykładowca 50 tez i zawsze dostawało się 2 z tych tez na egzaminie. On zawsze robił tak, że z tych 50, bo on się nie cierpiał uczyć historii, z tych 50 tez uczył się zawsze jednej z tych 50, a potem szedł do kaplicy na 3 dni i się modlił. I zawsze, słuchajcie, dostał w tych 2 tezach, zawsze dostał tą jedną, której się nauczył. No, jest to jakieś wyjście, nie? Ale to nie jest to. To nie jest postawa chrześcijańska w takim sensie, że oczekuję na zbawienie Boże, że tylko mi Pan Bóg pomoże, a nic nie robię. Nie. Kochani, tylko złączenie tych 2 rzeczy, połączenie tego chłopa po prostu totalnie pewnego siebie i z drugiej strony tej kobiety, która wszystko wie, że potrzebuje od Pana Boga i sama nic nie ma, to jest coś właściwego. Zauważcie, w pierwszym czytaniu Kościół nam daje czytanie, które jakby doskonale to pokazuje. Mamy tam Mojżesza, który stoi na górze, kiedy jego naród walczy na dole z Amalekitami. Na dole jest Jozue. Zobaczcie, są 2 takie same postawy. Na dole jest Jozue, młody chłopak, silny, z mieczem, umięśniony, z wojskiem, no po prostu totalna siła i moc. A na górze jest starzec, któremu ręce opadają po prostu już z wycieńczenia, któremu te ręce trzeba trzymać i który się modli do Boga o pomoc. Dlaczego wygrali? Bo złożyli te 2 rzeczy. Choćby tam 2 lata Jozue z tym mieczykiem latał, w życiu by nie wygrał z tymi Amalekitami. Choćby Mojżesz stał przez 2 lata na tej górze, ale nie walczyliby na dole, nie wygraliby, no bo kto miałby wygrać? Kochani, te 2 postawy, złączenie tych 2 rzeczy, to jest jedyna jakby właściwa postawa chrześcijańska. Bądź zdobywcą świata, a jednocześnie wiedz, że zdobędziesz wszystko tylko i wyłącznie, jeżeli Pan Bóg to ci da i jeżeli Go o to uprosisz. Kochani, to jest strasznie ważne, to jest po prostu, bo my ciągle wpadamy w jedno albo w drugie. Ja ciągle spotykam chrześcijan po prostu totalnie zadufanych w sobie, albo spotykam chrześcijan po prostu nic nie potrafiących, łajzowatych i nic nie robiących. Połącz te 2 rzeczy. Jak je połączysz, to się będą działy niezwykłe rzeczy. Czyli połącz miecz i połącz pięść. W sensie miecz, walkę do życia i pięść w sensie oczekiwanie wszystkiego od Pana Boga. Wtedy będą się działy cuda w Twoim życiu, bo wtedy jesteś naprawdę chrześcijaninem takim, jakim masz być. I otwierasz Panu Bogu drogę niesamowicie do działania. No dobrze. To niech wystarczy na tą niedzielę tyle. Mam nadzieję, że skorzystacie chociaż trochę z tego, co Wam tu opowiadałem. Kochani, życzę Wam najlepszej niedzieli. Niech to będzie dzień pełen Bożej mocy dla Was. A my, mam nadzieję, widzimy się za tydzień w kolejnym kazanku do okienka. Do zobaczenia z Bogiem.